Witam serdecznie u mnie w kuchni. No niestety dzisiaj nic nie gotujemy, ale chciałam Wam, moi drodzy, pokazać tak, po pierwsze, jakie pory mi porosły. To już jest ostatek, bo w tym roku poszłam w kierunku właśnie suszenia. Wiadomo, trzeba obczyścić, poobcinać te korzonki. No popatrzcie, jakie ładne sztuki, no ładne. Nie są może jakieś niektóre za grube, ale ładne. Jest to po prostu ten niezimujący por i w tym roku go po prostu suszę. No są grubsze niektóre sztuki, wiadomo, oczywiście w suszarce. Por ze względu na to, że zawiera dużo wody, no to wymaga trochę suszenia. Musi się dobrze wysuszyć, bo po prostu by nam pleśniał i on potem mi się fajnie łamie na drobne części. Także to już jest ostatnia partia, którą przyniosłam, więc postanowiłam Wam pokazać, jak ja po prostu robię tego pora. Tutaj jeszcze kilka sztuk jest. Dosyć cienką warstwę trzeba ułożyć na suszarce. Zaraz przejdziemy do suszarki, bo kończy mi się, można powiedzieć, suszenie partii wczorajszej pora. Potem Wam jeszcze pokażę, jak to będę kroiła, albo Wam powiem. Czyli tak, obczyszczam, wiadomo, obcinam to, myję. Tutaj przekrajuję tą cebulkę na pół, żeby mi się fajnie potem te piórka oddzielały z cebulki. Tutaj mam troszkę części zielonej, wiadomo, jak jest ładna. Tutaj widać, że w zakamarkach właśnie tutaj gromadzi się ziemia. To trzeba bardzo dobrze wymyć przed pokrojeniem, bo tego nie chcemy. No wiadomo, jak jakieś brzydkie liście to odrzucamy. Także trzeba to pooddzielać i dobrze umyć, jak widać. Wiadomo, jest świeżo przyniesiony z pola, więc trzeba to wszystko obczyścić. No wiadomo, moczyć jakoś tam też za wiele nie trzeba, bo potem nam się będzie długo suszyło. Nie wiem, ile przyniosłam, 10-12 sztuk tego pora. No troszkę jest. Do zerwania mam jeszcze papryki. One już raczej nie dojrzeją. Ten grubszy taki, widzicie, ale fajne, nie jak włosy. Mają te korzenie, także troszkę trzeba się posiłować, żeby wyrwać ładnie, pięknie się zakorzeniły. Takie były bidulki. Późno wysiane, ale coś tam urosło, a do zupy potem jak znalazł. Dobra, przejdziemy teraz do suszarki, to Wam pokażę, jak się suszy i mniej więcej jak to powinno wyglądać. I tutaj się suszy jeszcze reszta partii wczorajszej. Na razie na dwóch tackach. Jedna już prawie jest dosuszona. Tu jest całkowicie mokre. Taka nieduża ta. Jak się wysuszy ta spodnia, to ściągniemy. To po prostu to zabieram i daję następną, bo nie przekładam tak, żeby było do góry. Już zobaczcie. Jest dosyć suche, ale jeszcze nie do końca. Fajnie, widzicie, pooddzielały się te piórka z tego po prostu pora. No słychać, nie wiem czy słychać, czekajcie, może wyłączę chwilowo, bo tutaj zakłusza szum. No słychać, już zaczyna tutaj, tak wiecie, chrzęścić jak przy ściskaniu. Ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze musi troszeczkę się po prostu posuszyć. Ja mam taką suszarkę na 5 tacek. Tutaj sobie stoi pozostała część. Także dosuszam to, co było wczoraj pokrojone. Praktycznie suszyło mi się pół dnia i dzisiaj włączyłam. Pewnie jeszcze pół dnia, także cały dzień trzeba to suszyć. To sobie zakładamy i teraz Wam pokażę efekt końcowy, bo mam już trochę tego pora ususzonego. Sobie włączę, niech tutaj działa się i zaraz Wam przyniosę i pokażę, jak wygląda już finalnie wysuszony produkt. I już Wam pokazuję, jak finalnie wysuszony por wygląda. Można go przechowywać w ten sposób, jak tutaj widzicie. Można go połączyć z innymi warzywami. Ja sobie potem go po prostu zapakuję zgrzewarką próżniową i musi być zatkany pojemnik, bo Wam szybko wilgoć złapie.
Tutaj sobie troszkę go wzięłam, pocięłam po prostu mikserem, blenderem, mikserem, żeby był drobniejszy. No i bardzo fajnie wyszło w efekcie końcowym. Robiłam solony jakiś czas temu, w tamtym roku czy 2 lata temu. Ten solony to wiadomo, że fajnie się przechowuje, tylko przed użyciem trzeba go płukać i taki wychodzi lekko twardawy, dłuższego gotowania wymaga. A tutaj można sobie pomieszać z marchewką, pietruszką suszoną i jakimś tam natką selera, połączyć lub tak sobie trzymać w jakimś na przykład takim jakimś słoiczku fajnym, zwykłym słoiku. I tak to wygląda u mnie wysuszony por w tym roku. I mało miejsca też suszone warzywa zajmują. A myślę, że cena, jeżeli ktoś nawet nie ma, to jest dosyć przystępna. Można sobie kupić i wysuszyć. I fajniejsza alternatywa, na przykład jak suszona cebula, bo wiem, że ludzie suszą cebulę, łagodniejsza. I potem całą zimę wykorzystuję to po prostu do różnego rodzaju zup, potraw i tak dalej. No i wiecie co, jeszcze wam pokażę te warzywa, które już mam spakowane. Po prostu nie wysysałam powietrza, tylko tak, żeby one mi wilgoci nie łapały. Mam mianowicie tutaj, oczywiście to nie są wszystkie, jeszcze jest drugie takie magiczne pudełko, trochę tego jest. Mam posuszony na chwilę obecną koper. Ten mój, co miałam, koper włoski, to taki grubszy, tu cięższy. Tutaj mam bardzo dużą ilość natki selera, tak poporcjowane porcje na raz. Tutaj jeszcze jest papryka ostra. Miałam mało w tym roku, jeszcze pewnie jedna taka porcja wyjdzie, trzeba zebrać. Potem po prostu do młynka, do kawy albo do blendera i sobie zmielić i jest fajna przyprawa. I oczywiście tutaj mam połączenie selera z papryką, troszkę natki selera, też takie porcje na raz. Tutaj pozostała część skarbów, to zaraz złożę. Mam jeszcze kolejne pudełko. W tamtym roku również bardzo dobrze suszarka mi się sprawdziła w suszeniu, powiem wam, orzechów, do suszania orzechów włoskich. Jeszcze orzechy mam z poprzedniego sezonu nawet, zapakowane próżniowo. To składam i zaraz wam jeszcze pokażę drugą część, także trochę udało mi się posuszyć. No jest to pracochłonne, no ale wiadomo, że czego bez pracy nie ma, nie? Także kochani, to składam i zaraz wam jeszcze pokażę to drugie pudełko. No i tak, zobaczcie, tutaj mam takie jeszcze pudełko, no troszkę tego się nazbierało po butach. Tu akurat jest por suszony taki w grubszych tych. Oczywiście dużo natki selera, tutaj również marchewka z selerem, taka mieszanka też już z tym. Fajnie to wygląda, powiem, takie gotowce, taka jak to się mówi, alternatywa do zimowych zup. To sobie składamy, także trochę posuszyłam tego wszystkiego. Tutaj mamy kolejne pudło, jak to się mówi, ze skarbami. Tutaj troszkę grubiej pokroiłam, ale jak się grubiej kroi, nie tarte na tarce grubych oczkach, to wiadomo, schodzi to troszkę dłużej. Seler, częściowo w niektórych też jest pietruszka, korzeń po prostu pietruszki, bo dokupowałam, bo nie mam własnej, ale głównie korzystałam z tych warzyw, co mam, także widzicie, jest trochę tego. No troszkę tych worków też poszło, zamiast jakichś majeranków i innych rzeczy, to po prostu mam tutaj to. I gdzieś jeszcze chyba tutaj, nie wiem czy mam oznaczone, w którym było, czy w tym drugim, to jeszcze jest ten suszoną miętę jeszcze mam gdzieś w którymś pudełku, nie wiem w którym tutaj była.
Może się zaraz odnajdzie, bo tutaj co saler to wiadomo, że go nie oznaczałam. Nie wiem, zaraz zobaczę, czy ja tam nie mam w tamtym przypadkiem pudełku. No dobra, odnalazła się ta mięta, no troszeczkę też, oj, wypadło mi, przepraszam. Mam troszeczkę właśnie takiej suszonej własnej mięty. Ja sobie dodaję do gotowanych pierogów. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, to sobie może parzyć miętę. Także troszkę mięty też mam, ale widzę, tam jeszcze pewnie coś będzie do ścięcia. Mięty była w tym tutaj pudełku na spodzie. Także widzicie, trochę sobie zapasów takich zrobiłam poza po prostu przetworami. W tamtym roku nie miałam aż takiej ilości wysuszonej, tak można powiedzieć, na próbę. Tych warzyw sobie posuszyłam, ale fajnie to się u mnie sprawdziło i dosyć szybko znikło. Także w tym roku większy zapas. Nawet jak ktoś nie ma własnych warzyw, to zawsze można marchewkę i pietruszkę kupić, zetrzeć i wysuszyć, jeżeli macie możliwość, a na pewno fajnie Wam się to wszystko przechowa w sezonie zimowym. No i miejsca nie zajmuje, no wiadomo, nie każdy też ma piwnicę i myślę, że dla osób mieszkających też w mieście fajna to jest alternatywa, gdzieś się wstawi do szafki, zapakować, jeżeli nawet ktoś nie ma, to w jakichś słoiczkach, pojemniczkach, żeby wilgoć nie weszła i mamy już fajne dodatki. Także dzisiaj takie rzeczy chciałam Wam tutaj pokazać, jak suszę pory i jakie tutaj sobie zapasy już zrobiłam. Także nie wiem, czy buraczki będę suszyć w tym roku, czy nie. Zobaczymy, czy będę coś z nich robić. Mam troszkę buraczków, może coś jeszcze, jakąś porcję buraczków sobie wysuszę. Także zobaczymy. Nie wiem na pewno. Także kochani, zastanawiam się nad tym. No chyba na tyle. Pa, pa.